Akropol Lindos na Rodos. Najważniejszym i najbardziej imponującym zabytkiem greckiego miasta Lindos na południu wyspy Rodos jest Akropol. To ruiny znaczącego starożytnego sanktuarium i średniowiecznego zamku Janitów. Znajdują się wysoko na 116-metrowym klifie. Majestatyczne kolumny, arcydzieła starożytnej architektury widać już z daleka. Po nieco uciążliwej wspinaczce po starych schodach ulicami osady docieramy do Akropolu. Wzgórze oferuje właściwie przekrój całej historii Rodos. Znaleziono tu świadectwa ze wszystkich ważnych okresów historycznych. Na pierwszym poziomie wzniesienia znajdują się otwory 3 cystern i wieże z okresu bizantyjskiego. Przy schodach prowadzących do zamku znajduje się płaskorzeźba Rufy Trireme, czyli okrętu wojennego, wykuta w skale. Pochodzi ze 190 roku przed naszą erą. Ta 5-metrowa rzeźba skalna została wyrzeźbiona na cześć generała Hegesandrosa, który rozprawił się z piratami atakującymi starożytne Lindos. Mijamy płaskorzeźbę i schodami z epoki rycerskiej kierujemy się w stronę Akropolu. Do średniowiecznego zamku prowadzą strome schody i potężna łukowata brama ze sklepionym przejściem. Wzgórze zostało zajęte w XIV wieku przez Joannitów. W następnych 2 wiekach wznieśli oni dwukondygnacyjny budynek zamku i masywne mury twierdzy na północ od kościoła Agios Ioannis, czyli świętego Jana. Mury tego zamku zachowały się do dziś i służyły jako obrona przed atakami tureckimi. Pierwszy kościół wczesnochrześcijański wzniesiono tu w VI wieku. Na przełomie XII i XIII wieku został przekształcony w prawosławną bazylikę krzyżową pod wezwaniem świętego Jana. Fragmenty kościoła zostały częściowo zachowane. W okresie osmańskim kościół został przekształcony w meczet. Przed sanktuarium Ateny Lindii znajdowała się monumentalna brama kontrolująca dostęp, na której kończyły się monumentalne schody. W tylnej ścianie sali kolumnowej, rzeczywistej ścianie bramy, znajdowało się 5 przejść prowadzących na dziedziniec i sanktuarium Ateny Lindii. Godnym podziwu hellenistycznym zabytkiem jest stoa o długości 87 metrów z III wieku przed naszą erą. Ogromne, wspaniałe, szerokie na 21 metrów schody prowadzą w górę między 2 połówkami dawnego portyku doryckiego do propylonu z III wieku. 5 widocznych w tylnej ścianie drzwi prowadzi do tzw. strefy sakralnej. Centrum stanowi dziedziniec otoczony kolumnami. W najwyższym punkcie skały znajduje się częściowo zrekonstruowana świątynia Ateny Lindii, zbudowana w IV wieku przed naszą erą. Świątynia o wymiarach około 8 na 22 metrów z 4 kolumnami doryckimi z przodu i z tyłu. W jaskini pod półką skalną przed kultem Ateny istniał jeszcze jakiś starszy kult skupiony wokół nieznanego teraz kobiecego bóstwa. Dorianie zbudowali w VII wieku przed naszą erą, nieco powyżej tej groty, pierwszą drewnianą świątynię. Jednak grota nadal była czczona jako święte miejsce kultu. Za władcy Kleobulosa, zwanego Dobrym Tyranem, w tym miejscu zbudowano pierwszą kamienną świątynię.
była wzorowana na ateńskim Akropolu. W następnych okresach cały obszar sakralny został przeprojektowany i przebudowany. Posąg bogini, wcześniej wykonany z drewna, został zastąpiony cennym posągiem wykonanym ze złota i marmuru. Kompleks powiększono o nowe tarasy, klatki schodowe i portyki. Akropol Lindos uważany jest za arcydzieło starożytnej architektury. Cały teren świątyni był oznaką pobożności mieszkańców, a zachowane zabudowania do dziś świadczą o dawnej ich świetności. 1000 lat później Bizantyjczycy zbudowali tu mały zamek, już na ruinach starożytnego sanktuarium. W następnych stuleciach zamek ten przejęli Joannici, którzy przebudowali mały zamek na okazałą dwukondygnacyjną budowlę rycerską z masywnymi murami twierdzy. Kościół przekształcono w kaplicę zamkową świętego Jana. Równie zapierający dech w piersiach stanowi widok z tego starożytnego kompleksu. Widok ze średniowiecznych murów na dachy domów Lindos oraz przylegające zatoki. Zatoka apostoła Pawła jest prawie całkowicie otoczona skałami, tylko 2 wąskie przesmyki łączą ją z morzem. Swoją nazwę posiada od apostoła Pawła, który według tradycji zakotwiczył tutaj, aby szerzyć nową religię chrześcijaństwo na Rodos. Możemy podziwiać z Akropolu roztaczające się piękne widoki na otaczające morze i zatoki.